Witajcie kochani. Słuchajcie, dzisiaj będzie pierwszy film z serii o typach skór. Na pierwszy ogień idzie skóra sucha. Nie ukrywam, że dla mnie jest to bliski temat z tego względu, że sama mam skórę w kierunku suchej, więc na pierwszy ogień właśnie ten typ skóry, ale myślę, że większości z Was ten film się przyda, ponieważ troszeczkę powiemy też o składnikach nawilżających, jak powinna wyglądać pielęgnacja takiej skóry, a wiem, że też wiele skór dojrzałych ma właśnie skórę suchą. Ponadto wyjaśnię różnicę między skórą suchą a skórą taką odwodnioną, której możemy się nabawić. I na przykład posiadacze skóry tłustej mogą mieć również skórę odwodnioną. Więc tutaj też odbudowa bariery hydrolipidowej, jak i nawilżenie będzie bardzo przydatne, więc mam nadzieję, że większości z Was ten film się przyda. Na początek, czym w ogóle ta skóra nasza sucha jest? Jak się charakteryzuje? No, przede wszystkim jest to skóra, która jest bardzo taka szorstka. Jest taka właśnie troszeczkę pofałdowana w dotyku. Przede wszystkim, gdy budzimy się rano, to bardzo często czujemy takie spięcie i aż się prosi, żebyśmy poszli i nawilżyli tą skórę, żebyśmy coś zrobili, żeby ją ukoić, żeby troszeczkę ją zmiękczyć. Więc takie właśnie uczucie ściągnięcia, takiego trochę też mrowienia, niekiedy pieczenia, a nawet niekiedy i swędzenia, zwłaszcza przy jakimś AZS czy innych jakichś stanach chorobotwórczych skóry, no to wtedy tak naprawdę możemy wiedzieć, że właśnie mamy skórę suchą. Prawdę mówiąc, jeżeli mamy skórę suchą, to chyba ciężko byłoby to przegapić, bo naprawdę to ściągnięcie, to mrowienie i to takie uczucie, jakbyśmy musieli coś koniecznie teraz na skórę nałożyć, to jest naprawdę bardzo charakterystyczne, więc raczej będziecie o tym wiedzieć. Natomiast też oczywiście jedna skóra sucha nie jest równa innej. Możemy mieć delikatnie skórę suchą, a możemy mieć bardzo suchą skórę. Ponadto możemy mieć w różnych miejscach. My się głównie skupiamy na twarzy, natomiast możemy mieć ogólnie suchą skórę całego ciała i wtedy też trzeba wiedzieć, jak postępować. Czym ta skóra w ogóle się tak charakteryzuje, jeżeli chodzi od poziomu budowy skóry? Ona bardzo często jest też cieńsza. Warstwa kolczysta, jeżeli nie widzieliście mojego filmu o budowie skóry, to Was serdecznie zapraszam. Tam jest więcej omówionych tych tematów. Warstwa kolczysta często jest cieńsza. Jeżeli chodzi o warstwę rogową, czyli tą taką górną warstwę naskórka, to ona bardzo często ma za mało wody. Mówi się, że tak mniej więcej od 12 do 15% wody powinno się znajdować w tej warstwie rogowej. Jeżeli jest poniżej 12%, no to najpewniej mamy skórę właśnie suchą, odwodnioną. Ponadto ta skóra też lubi być, że jest cieńsza, no to też nasze naczynka krwionośne mogą bardziej nam tutaj prześwitywać. Skóra często jest taka bladoróżowa, często też jest matowa, ponieważ ta skóra gorzej odbija światło niż na przykład skóra tłusta. Ponadto też może być problem z keratynizacją, z eksfoliacją. Tutaj też jest zaburzenie często enzymów, które odpowiadają za ten proces. Bardzo często też mamy zaburzenie wytwarzania naszego NMF-u, czyli tego naturalnego czynnika nawilżającego, gdzie mamy aminokwasy, mamy mocznik, kwas mlekowy, kwas piroglutaminowy. Te składniki również były omawiane właśnie w budowie i funkcjach skóry, więc jeżeli mamy te wszystkie zaburzenia, plus oczywiście jeszcze nasza warstwa lipidowa, nasz płaszcz lipidowy, czyli nasze kochane ceramidy, cholesterol, jego estry i tak dalej. Jeżeli to mamy zaburzone, no to wtedy mamy właśnie skórę suchą. Natomiast czym się różni skóra odwodniona? Skóra odwodniona może być tak naprawdę u każdego z nas. Może być również u osób, które mają skórę tłustą. Wtedy też następuje taka reakcja obronna, kiedy ta skóra na początku jest taka właśnie przesuszona i brakuje tej wody, ale później te gruczoły łojowe zaczynają jeszcze podwajać swoją pracę i jeszcze bardziej mamy problem z przetłuszczaniem się. Więc tak ważne jest, żeby tej skóry nie wysuszać. A jak możemy ją wysuszać? No właśnie tu będą takie czynniki egzogenne, ponieważ ogólnie mając skórę suchą, możemy mieć ją właśnie genetycznie, czyli to są takie czynniki endogenne, po prostu mamy to gdzieś tam zapisane i tak jest.
Ale mogą być też czynniki egzogenne, te bardziej takie środowiskowe, nasz klimat, suche powietrze, czyli klimatyzacja, jak i również ogrzewanie może wpływać na suchość naszej skóry, takie właśnie przejściowe i wtedy przejściowo możemy mieć skórę odwodnioną. Również jakiś stan niedożywienia, również gdy pijemy za mało wody, to również może być jakiś stan przejściowy. Promieniowanie UV, ono również bardzo negatywnie wpływa ogólnie na skórę, ale również właśnie na jej nawilżenie, więc to też trzeba sobie zapamiętać. Skóra sucha ogólnie też lubi się szybciej starzeć, dużo szybciej i bardziej widać wszystkie zmarszczki mimiczne pod oczami i tak dalej, no to właśnie w skórze suchej. Skóra odwodniona też, tak jak wspomniałam, jest takim stanem przejściowym. Ona może nastąpić, ale po naprawieniu tej bariery naszej hydrolipidowej, no to wtedy może się ona odbudować i poprawić. Także tym się różnią te dwa stany skórne. Jeżeli chodzi o naszą barierę hydrolipidową, to jest tak bardzo ważne, żeby o nią zadbać, ponieważ ona właśnie odpowiada za to, żeby nasza woda nie wyparowywała z naszego naskórka. Mamy tutaj też takie pojęcie TEWL, czyli to jest taka przednaskórkowa utrata wody. Mamy takie zjawisko, gdzie w skórze właściwej kumuluje się woda i ona przy użyciu ciśnień osmotycznych kieruje się w kierunku naskórka, a następnie zostaje wyparowana do środowiska. Gdy mamy zbyt duży ten TEWL, tą utratę wody, no to wtedy właśnie mamy do czynienia ze skórą suchą. Więc bardzo jest ważne, żeby o to zadbać. Właśnie bariera nasza hydrolipidowa może nam w tym pomóc, jeżeli będziemy o nią dbali, będziemy ją odbudowywali. Bardzo istotne jest właśnie, żeby zwracać uwagę na składniki aktywne, które mają w sobie właśnie już te na przykład lipidy nasze naskórka, które mamy w sobie naturalne, więc ceramidy, cholesterol, jego estry. Jeżeli chodzi również o nasz NMF, również powinniśmy zadbać, żeby dostarczać w naszych kosmetykach właśnie te składniki z naszego naturalnego NMF-u, czyli m.in. aminokwasy, czyli mocznik, czyli na przykład kwas mlekowy i tym podobne. Jeżeli będziemy dbali właśnie tak wielotorowo o tą barierę hydrolipidową i zarówno używali składników takich stricte nawilżających, takich hydrofilowych, jak i tych, które bardziej są tłuste, czyli tych emolientów, no to na pewno nasza bariera nam się tym odpłaci. Jeżeli chodzi o taką podstawową pielęgnację skóry suchej, co tutaj byśmy zawarli? Zaczynając od początku, czyli budzimy się rano, czujemy to właśnie mega wysuszenie, chcemy coś tu zrobić, sobie ukoić ten stan naszej skóry, to co robimy? Czy myjemy skórę, czy nie? Powiem Wam tak, może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale ja uważam, że nie myjemy. Jeżeli mamy tak naprawdę tak słabe te gruczoły łojowe, że tak powiem kolokwialnie, że aż tak się przez noc nie napracowały, zakładam oczywiście, że zmieniamy poszewki, dbamy o higienę skóry, twarzy, że wieczorem była porządne oczyszczanie, porządny dwuetapowy demakijaż, no to tak naprawdę nie widzę sensu mycia twarzy jakąś pianką, żelem i tak dalej, również rano. Uważam, że to również naszą barierę hydrolipidową może po prostu osłabić. Możemy oczywiście sobie nie gorącą absolutnie, ale zimną wodą się ochłodzić, że tak powiem, i troszeczkę obudzić, a następnie użyć toniku, który właśnie nam nasze pH doprowadzi do porządku, czyli do lekko kwasowego, a dodatkowo fajnie jakby był nawilżający, taki powlekający, zmiękczający tą skórę. Jeżeli chodzi o toniki, to dzisiaj jest ogromny wybór. Możemy używać toników, jak i hydrolatów. Na przykład hydrolat z róży damasceńskiej, hydrolat na przykład lawendowy, geraniowy, z pszenicy. Jest tego naprawdę dużo na rynku. Te, które wymieniłam właśnie stricte do skóry suchej się nadają, ale też mamy zwykłe toniki z traktami, na przykład z dziewanny, z nagietka, z rumianku. Naprawdę duży jest tego wybór, więc jeżeli on nas tak dodatkowo jeszcze ukoi i nawilży, to powinien być taki pierwszy etap pielęgnacji takiej porannej.
Następnie powinno być serum. Czemu by nie? Taka bomba nawilżająca jak najbardziej się przyda już z samego rana. Może być to serum, które na przykład jest z kwasem hialuronowym, ze spiruliną, właśnie z ekstraktami z alg, z pantenolom na przykład, który też jest taki troszeczkę łagodzący. Może być to też serum, które zawiera w sobie jakiś kolagen. Naprawdę dużo jest tego na rynku, więc wybierajmy też najchętniej takie, które możemy nałożyć w ogóle na całą skórę twarzy czy szyi, ale również pod oczy. Bardzo fajnie, jak to jest taki produkt właśnie uniwersalny i nie będzie nas podrażniał. Następnie po tym serum należy nałożyć krem. No i właśnie, jaki to powinien być krem? Jeżeli mamy krem z filtrem, który również spełnia nasze oczekiwania względem pielęgnacji, kremu na dzień, no to jest super, mamy krem 2 w 1. Ale jeżeli takiego nie znaleźliśmy, no to wtedy należałoby najpierw nałożyć krem, nasz taki dzienny, a następnie krem z filtrem, najchętniej SPF 50, no i najchętniej jeszcze z wysokim PPD. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zachęcam Was do mojego filmu o filtrach przeciwsłonecznych. Filtrów powinniśmy używać cały rok, dlatego też wspominam jako takiej codziennej pielęgnacji. Jeżeli chodzi o kremy na dzień, co one powinny w sobie zawierać? Mogą mieć właśnie kwas hialuronowy, mogą mieć w sobie ceramidy albo ceramidy na noc, w zależności jak wolimy, witaminy, witamina B5, witamina B3, jakieś ekstrakty z alg. Fajne też są śluzy do skóry suchej, śluzy na przykład z prawoślazu, z malwy czarnej, więc to też są takie powlekające i zmiękczające dodatkowo składniki. Związki cukrowe, na przykład ksylitol, kolagen, o którym wcześniej wspomniałam. To są takie bardziej właśnie humektanty, takie nawilżające składniki, które wiążą wodę. Kwas hialuronowy, aminokwasy, na przykład arginina, betaina, ale również ważne są bardzo emolienty, czyli te bardziej takie tłuste składniki. Je możemy bardziej, powiedzmy, na wieczór stosować i wieczornej takiej pielęgnacji. Emolienty to są między innymi na przykład masła roślinne czy oleje roślinne. Bardzo ważne jest również to, żeby dbać o swój makijaż. Jeżeli chodzi o podkłady, czy w ogóle kosmetyki kolorowe, nie powinny na pewno być one matujące, zbyt wysuszające. Pamiętajcie, że jeżeli macie problem tak naprawdę z gruczołami łojowymi, one nie pracują już tak intensywnie, no to naprawdę ten mat jest niepotrzebny. My wręcz powinniśmy używać takich produktów, które trochę nas rozświetlą, nawilżą i nawet jak się trochę będziemy świecić, to jest zdrowe. Dlatego żadne podkłady matujące, pudry nie są nam potrzebne, więc pamiętajcie o tym. Unikajcie też kosmetyków z alkoholem, przede wszystkim etylowym czy izopropanowym. Jeżeli chodzi też o tego, czego powinniście unikać, no to oprócz tych właśnie niepożądanych rzeczy w makijażu, no to powinniście też zaprzestać stosowania do mycia gorącej wody. Tego skóra sucha też nie lubi. Promieniowanie UV, ochrona, to też jest bardzo istotne. Ponadto żadnego szorowania twarzy ręcznikami, gąbkami, jeżeli chodzi o ciało, to też nie powinno mieć miejsca. Nie podrażniamy dodatkowo tej skóry. Raczej takie jednorazowe ręczniki, czyli ręcznik zmieniany raz na jakiś czas, delikatne przykładanie, tylko osuszanie twarzy i skóry. To powinno mieć miejsce. Dodatkowo też nie zapominajmy o tym, jak ważne jest odżywianie. Picie dużej ilości wody, odpowiednie odżywianie, warzywa, owoce, te wszystkie podstawy w naszej piramidzie zdrowego żywienia są niezbędne. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. To też jest bardzo ważne. Kwas linolowy, on również wpływa właśnie na to, że nasze nawilżenie jest dużo lepsze i nasz NMF również produkuje się tak jak należy. Więc pamiętajmy też o tym. Rzeczywiście jest tak, że nasza skóra jest ostatnia tak naprawdę w kolejce do składników aktywnych, ale o to odżywianie również warto zadbać, a zwłaszcza o picie dużej ilości wody. Ona naprawdę pomaga w nawilżeniu. Jeżeli chodzi o taką wieczorną pielęgnację, no to tutaj na pewno dwuetapowe oczyszczanie twarzy powinniśmy zastosować, zwłaszcza jeżeli nosimy makijaż. Jeżeli makijażu nie nosimy, na przykład same filtry nakładamy na siebie i naszą pielęgnację, no to rzeczywiście jeden etap oczyszczania
czyszczenia może nam wystarczyć w postaci jakiejś pianki na przykład, czy żelu myjącego. Natomiast jeżeli chodzi o to, jeżeli nosimy makijaż, no to wtedy nie widzę jakby podstaw, dlaczego by nie zastosować dwuetapowego oczyszczenia twarzy, ponieważ wtedy nasza skóra jest dogłębnie oczyszczona. Gdy jest dogłębnie oczyszczona, nic tam nie zalega, no to też nasze składniki aktywne mogą łatwiej wniknąć w naszą skórę. Pierwszy etap to jest preparat na bazie oleju, taki preparat olejowy, nie mówię o czystym oleju. Następnie trzeba go dokładnie wmasować, żeby rozpuścił nasz makijaż, zanieczyszczenia środowiskowe itd. No i następnie go spłukujemy, później nakładamy piankę, również masujemy i ją spłukujemy. Dlaczego pianka? Uważam, że jest troszeczkę bardziej łagodna do skóry suchej aniżeli jakiś żel, ale no, tutaj musicie sobie popróbować, bo tych preparatów też jest dużo i nie mówię, że żel jest nieodpowiedni, jeżeli jest jakiś łagodny. Następnie używamy toniku, tego, którego używaliśmy rano, takiego też powlekającego, nawilżającego, zmiękczającego. No i następnie czas na krem wieczorny. Ten krem wieczorny może być dużo bogatszy niż ten za dnia. Może zawierać właśnie ceramidy, może zawierać skwalan, jakieś fosfolipidy, może takie troszeczkę bardziej tłuste mieć konsystencję, jakieś oleje roślinne, masło shea, masło kakaowe i tak dalej. Także naprawdę duży jest tutaj wybór. Warto zwrócić na to uwagę, żeby właśnie ta bariera hydrolipidowa miała szansę również odbudować się w nocy. Więc na pewno te wszystkie emolienty, te takie bardziej tłuste składniki możemy zastosować właśnie na przykład na wieczór. Ponadto wieczorem również możemy zastosować różne witaminy, witaminę E, witaminę F, witaminę C. Możecie sobie tych witamin oczywiście używać zamiennie. Raz to może być w serum, na przykład na rano, albo na wieczór, albo w kremie wieczornym, czy porannym, więc to też jest oczywiście dowolność. Natomiast jeżeli chodzi o taki wieczorny krem, no to warto, żeby on był taki troszeczkę bardziej odżywczy, taki bardziej właśnie z emolientami, bardziej taki tłusty. Gliceryna jest również takim podstawowym składnikiem nawilżającym, ale bardziej jako humektant, który również mocno wiąże wodę. Do humektantów możemy zaliczyć również kwas hialuronowy, nasz słynny, witamina B5, czyli pantenol, B3, czyli niacinamid, związki cukrowe, na przykład ksylitol, aminokwasy, czyli na przykład betaina, arginina. Także też jest tego trochę. Zwróćmy uwagę też na różne ekstrakty z aloesu, z soi, z pszenicy, z owsa, ekstrakty jakieś na przykład z alg, spirulina. To są bardzo wartościowe składniki, które fajnie nawilżą i zmiękczą naszą skórę. Pamiętajmy też o kolagenie, również jako humektant nawilżający. Nie wniknie on co prawda gdzieś tam głęboko do naszej skóry, ale fajnie naszą skórę dodatkowo nawilży. Pamiętajmy też o tych śluzach, na przykład z prawoślazu, który też tak zmiękcza i otula naszą skórę dodatkowo. Pamiętajmy też o kwasach omega-3, omega-6, omega-9, o kwasie linolowym, linolenowym, o witaminie F, czyli te składniki, które są odpowiedzialne właśnie za rolę takiego emolienta, tą bardziej taką tłuszczową fazę, natomiast one też, jeżeli chodzi o niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, też jest to powiązane z wytwarzaniem się NMF-u. Pamiętajmy też o tym, żeby raczej używać tych naturalnych właśnie emolientów, czyli tych olejów i maseł roślinnych, a raczej unikać tych syntetycznych, czyli parafiny, czyli wazeliny między innymi, wosków. One są dosyć takie ciężkie i przy niektórych skórach, na przykład z AZS, parafina rzeczywiście ma swoje zastosowanie, nie jest taka alergizująca, natomiast jeżeli mamy problem z zapychaniem, no to dużo lepsze można tutaj składy i emolienty znaleźć, o których mówiłam też wcześniej. A czego nie robić przy suchej skórze? No to przede wszystkim uważać właśnie na alkohole w składach. Uważać na jakieś takie matujące podkłady, pudry i różnego tego typu kosmetyki. Uważać też na to, żeby właśnie zbyt mocno, zbyt agresywnie nie myć naszej skóry twarzy, czy ogólnie skóry. Uważać na SLS-y, jeżeli chodzi o ciało. Unikać tego i używać bardziej takich delikatnych środków myjących,
myjących. Tutaj one będą wypisane, propozycje, jeżeli chodzi o środki myjące do ciała. Unikać mydeł. Unikać na pewno mydeł, które tworzą takie zasadowe pH, a my chcemy mieć lekko kwasowe. Także też zwrócić na to uwagę. Unikać gorącej wody, unikać promieni UV, zbyt takiego też suchego powietrza. Tutaj jakieś nawilżacze w domu mogą mieć również jakieś pozytywne swoje aspekty. Unikać również oczywiście szorowania twarzy. Nie lubimy tego. Jakiś gąbek zbyt mocnych do ciała, jeżeli chodzi o skórę suchą, czy jakichś takich szorstkich ręczników. Delikatnie przykładamy i odsączamy ten nadmiar wody ze skóry. Natomiast nie trzeba absolutnie, to bardzo wpływa źle i podrażnia naszą skórę, zwłaszcza jeśli mamy właśnie skórę suchą. Więc tego typu rzeczy radzę unikać. Zwrócić uwagę na pewno na to, żeby właśnie składniki były zarówno takimi wiążącymi wodę, jak i tymi emolientami bardziej natłuszczającymi, czyli cały czas wzmacniamy barierę hydrolipidową. Zwrócić uwagę na składniki, które mamy w sobie naturalne, czyli właśnie te ceramidy, kwas hialuronowy, te rzeczy, które możemy odbudować na nowo, aminokwasy, jeżeli chodzi o NMF, mocznik, kwas mlekowy, te wszystkie rzeczy jak najbardziej są wskazane. Wspomnę też pokrótce, jakie w ogóle zabiegi w salonie kosmetycznym możecie tutaj stosować. Jeżeli chodzi o takie podstawy i taki dodatek jakby do pielęgnacji, no to możemy zastosować peeling kawitacyjny. Jest bardzo delikatny, fajnie też działa nawilżająco. Do tego sonoforezę z jakąś ampułką nawilżającą. Z mocniejszych zabiegów, no to na pewno Dermapen, nasza mezoterapia mikroigłowa z ampułką nawilżającą. No i oczywiście mezoterapia igłowa z ampułką taką odżywczą nawilżającą. To są zabiegi, które są polecane przy skórach suchych. Chyba tak przede wszystkim właśnie te, ale też jest bardzo fajny taki zabieg Geneo, który również nawilża skórę, a przy okazji jest bardzo taki przyjemny i relaksacyjny. Także trochę tych zabiegów jest, ale tak jak wcześniej też mówiłam w tym pierwszym moim w ogóle filmiku na kanale, to tak naprawdę to, co robimy na co dzień, te malutkie kroczki mają znaczenie. I jeżeli nie będziemy pielęgnowali tej skóry na co dzień, nie zadbamy o naszą warstwę hydrolipidową, to naprawdę żaden zabieg nie da nam takich efektów, jakbyśmy chcieli. Dlatego zadbajmy o to, możemy zrobić wiele sami. Zabiegi są tylko dodatkiem. To by było na tyle. Myślę, że troszeczkę temat już został objaśniony. Na pewno o składnikach nawilżających jeszcze będzie. Etapy pielęgnacji również na pewno będą jeszcze dokładnie opisane w innych filmach. Natomiast tutaj chciałam się skupić głównie na charakterystyce skóry suchej, jak odróżnić od skóry odwodnionej. No i jakieś takie podstawowe składniki nawilżające Wam podpowiedzieć, jak powinna wyglądać pielęgnacja. Mam nadzieję, że Wam tym filmem pomogłam, że Wam ten film się podobał. No i zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Na pewno pojawią się już wkrótce. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Buziaki!